Dzień dobry, nazywam się Jacek Grekow i chciałbym pokazać jakby pierwszą lekcję nauki gry na kawale, na instrumencie typu bułgarskiego, trzyczęściowa rurka. Jak wydobywać dźwięk, czyli pierwszym ćwiczeniem, które w ogóle dla początkujących grających na kawale bym polecał, czy po prostu zagwizdać sobie leciutko na ustach po prostu, w ten sposób. Czy różne wysokości, i nisko. Same dmuchanie w kawał. Teraz pierwsze ćwiczenie w ogóle zrobimy tylko na jednej rurce, prawda? Na tym ustniku. Nie ma sensu jeszcze całkowicie na całym flecie grać jeszcze. Czyli w sumie dmuchanie w flet jest wykonywane pod kątem około 45 stopni. Przykłada się ustnik ten kawałek do ust i się dmucha w sumie. Nie jest to gwizdanie, ale to bardzo przypomina gwizdanie. Czy w sumie, i też jest ważne, że dmuchamy, na przykład i szukamy kąta też. Możemy lekko właśnie w lewo, w prawo poruszać tym instrumentem, szukać. Ważne też, żeby usta tworzyły po prostu, jak dmuchają, bardzo mały otwór. Czyli otwór jest bardzo, bardzo mały, chociaż na niższych dźwiękach jest troszeczkę większy, a na wyższych on się jeszcze bardziej schodzi, zmniejsza. Czyli w sumie nie gwizdamy. Można różną siłą dmuchać, można głośniej, można i ciszej. W sumie luźne policzki. Czy ja dmucham i próbuję znaleźć ten dźwięk. Czasami na początkujący dmuchają i po prostu zbyt duży otwór mają i małe jest ciśnienie tego powietrza. Jak można właśnie na jednym piszczałce, czyli na jednym części zagrać kilka dźwięków, prawda? Ten najniższy i wyższej. Masz 3 dźwięki, prawda? No i to jest po prostu pierwsze ćwiczenie. To musi po prostu wyjść. Jeżeli to nie wychodzi, po prostu trzeba to ćwiczyć. Po pół godziny dziennie, po 20-15 minut. Nie ma sensu całość zakładać dalszej części fletu. Jeżeli to już wychodzi, czy już powoli dostajemy jakiś dźwięk. Następna rzecz, możemy już złożyć sobie kawał, prawda? Wkładamy go, można od razu 3 części, chociaż to jeszcze, można i na 2 w sumie byłoby grać jeszcze. I teraz kwestia ustawienia palców. Czyli ja na pierwsze dźwięki bym proponował w ogóle tylko jedną ręką zakryć, nie 2. Generalnie jak się zakrywa na kawale palce. Czyli tak, kciukiem zakrywamy tylną otwór, prawda? Tym palcem chyba serdecznym kładziemy na raz, 2, na 3 z góry i resztę jak upadną. Czyli nie tak w sumie, nie tak jakby na tradycyjnym flecie, tylko na archaicznym flecie gra się właśnie jak upadną, czyli i tu powinny one dobrze trzymać, czyli z jednej strony kciuk i tak. A druga ręka też pokaże, chociaż też na razie nie będzie nam potrzebna. Czyli kciuk gdzieś z dołu, tylko tak, żeby leżał, chwyt, prawda? Ostatni palec na ostatniej dziurce, a resztę jak upadną w sumie. Czyli tak wygląda międzyłożenie palców na flecie. Ale teraz proponuję właśnie, jak już umiemy na jednej części zagrać, czyli to,
albo wysokie, albo niskie, prawda? Możemy już złożyć i na przykład chwycić tylko flet, tylko 2 pierwsze otwory, prawda? Zamknąć. I tak samo szukamy tego dźwięku, prawda? Trzeba się nauczyć jakby przyzwyczaić swoją przeponę i usta do trzymania tego dźwięku, prawda? Ktoś tam by próbował tak. Można też grać w ogóle żadnych dziurek nie zakrywając, nie? Czyli... I proponuję na samym początku w ogóle nie grać jeszcze melodii, chociaż można byłoby zagrać wraskotek na płotek na przykład, ale długie dźwięki. Jak już chwycimy jeden dźwięk, to go po prostu trzymajmy. Na przykład spróbujemy te 2 pierwsze otwory zamknąć, czyli kciuk i ten palec wskazujący i zagrać długi dźwięk. Chociaż w tej oktawie może być ciężko, może komuś wyjdzie wyżej po prostu na samym początku. W ten sposób. Proszę właśnie grać takie długie dźwięki. Wtedy przepona i usta uczą się kontrolować ten dźwięk. Ważne, żeby był stabilny po prostu i długi, jak najdłuższy. Wtedy generalnie się nauczymy te dźwięki prowadzić. Teraz możemy spróbować na przykład zamknąć wszystkie jedną ręką. Lewą ręką zamykamy te otwory, czyli tylni, z góry pierwszy, drugi i trzeci, prawda? I też zagramy tu jeden dźwięk. Teraz jeden palec otwieram. Kciuk cały czas mam zamknięty, tylko otwieram sobie te 3 górne palce. I to jest te drugie ćwiczenie, drugi etap. To trzeba już umieć. Nie ma sensu łapać wszystkich otworów. Jeżeli to już wychodzi, możemy przejść na trzeci etap. Spróbować zamknąć jeszcze 3 otwory. Do 4 na razie nie trzeba zamykać, bo to już trudny dźwięk będzie, nie? Ale wszystkie 3, czyli zaczynamy od tej pozycji, cała lewa ręka zamknięta, czyli tylny otwór. Pierwszy, drugi, trzeci na razie i później będę dokładał palce, otwory z prawej ręki. Wszystkie otwory zamknąłem. Chociaż zagranie tego dźwięku jest trudne. Łatwiej jest zagrać 3 zamykając i otwierając lewą rękę, prawda? Od tego polecam zacząć. I myślę, że to jest pierwszy etap. Pierwszy etap do nauki gry na kawale. Ważne jest, żeby właśnie grać legato. Jak już zaczniemy grać, już też się będzie udawać. Jak już będziemy grali jakąś melodię, grajmy legato, czyli dmuchajmy cały czas i tylko zmieniajmy palcami. Nic nie artykulujmy na początku żadnymi dźwiękami z języka, prawda? Spróbujmy zagrać łaskotek na płotek. Prosta melodia, legato. Grajmy legato bez żadnych przerw, prawda? Nie grajmy tak na przykład. Grajmy legato. Jeszcze raz pokażę na sam koniec tej pierwszej lekcji, demonstracji moje ustawienie ust, prawda? Czyli bardzo jakbym gwizdał, ale nie gwiżdżę, prawda? Ale można potrenować pierw z gwizdaniem, jak komu już nie wychodzi. Czyli gwizdać sobie tak.
sumie jak się gra, nie gwizdże się, prawda? I to wszystko. Pierwsza lekcja myślę, że będzie bardzo pomocna dla tych, którzy chcą się nauczyć na tym bułgarskim instrumencie na kawale. Dziękuję bardzo.